Przewodnik stał przed historycznymi ruinami wraz z grupką graczy, którzy zdołali do nich dotrzeć. Biały królik oświadczył im, że czeka ich ostatni boss oraz życzył im powodzenia. Zalecił również, aby spróbowali przetrwać do samego końca. Zdeterminowani gracze podążyli schodami w górę z zamiarem stawienia czoła potworności. Jakże wielkie było ich zaskoczenie, kiedy zamiast bossa dostrzegli przed sobą jedynie kubkę zbrylonej ziemi. Przewodnik był zszokowany. Opadła mu szczęka i zaczęły oblewać go poty. Nie potrafił pojąć tego, gdzie niby mógłby się udać golem oraz jakim cudem doszło do czegoś takiego. Dopiero po chwili połączył fakty i zorientował się, kto za tym wszystkim stał. Rozsierdzony przewodnik zaczął się zastanawiać, gdzie też mógł podziać się ten przeklęty błąd. Gracze zaś zapytali, czy mogą już opuścić to miejsce. Daun przemierzał podziemne przejście na grzbiecie golema słonia z niebywałą prędkością. Tunel połączony z historycznymi ruinami i górami śmierci powstał dzięki umiejętności zbrylania ziemi, znajdującej się na 10. poziomie. Zajęło mu to ponad tydzień, ale było warto. Podróż powrotna zajęła mu 2 godziny, co w jego uznaniu wcale nie było takim złym wynikiem. Zadowolony z siebie, Daun otworzył ekwipunek i spojrzał na swoją zdobycz, rdzeń golema ziemi. Zaczął się zastanawiać, co powinien stworzyć tym razem, skoro posiadał już jednego golema, na którym mógł jeździć. Po głowie zaczął mu chodzić pomysł na golema stworzonego na podobiznę ostatniego bossa. Dwunożny twór z ramionami, dzięki którym będzie mógł dźwigać ciężkie rzeczy oraz będzie potrafił walczyć. Na twarzy Dauna zagościł uśmiech spowodowany tym, że doskonale wiedział, co zamierza stworzyć. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, jego projekt był już gotowy. Daun otarł pot z twarzy, stwierdzając, że powinien był zrobić to samo przy tworzeniu słonia, ponieważ jeśli stworzy golema w pozycji kucającej, nie było mowy o tym, aby się zawalił. Daun dokończył swego dzieła, umieszczając rdzeń w swym dziele, po czym nakazał gorylowi otworzyć oczy. Golem posłusznie się przebudził i wydał z siebie donośny ryk. Mężczyzna nakazał mu się położyć, po czym wstać. Goryl posłusznie wykonał polecenia, przy czym kiedy wstawał, uderzył o strop tunelu, tym samym powodując, że podziemia się zatrzęsły. Przestraszony Daun zaczął krzyczeć, że na tym obszarze musi się czołgać, aby nie uszkodzić sufitu. Daun przedstawił sobie wzajemnie golemy, nazywając je rodzeństwem, na co Pokju zaczął wymachiwać swoimi małymi łapkami. Rozbawiony Daun przytaknął mu, stwierdzając, że golemy są jego młodszym rodzeństwem, po czym rozgrzewając swój nadgarstek oświadczył, że czas sprawdzić, jak silne jest jego dzieło. Potężne szczury pędziły przed siebie, kiedy to nagle do ich uszu dotarł nieznany im dźwięk, wydobywający się z wysokiej konstrukcji. Stworzenia zatrzymały się i wbiły wzrok w wejście do obserwatorium, z którego po chwili wyłonił się Daun ze swoimi golemami. Gryzonie wydały z siebie przeraźliwe piski i zaczęły formować się w grupę, którą zamierzały uderzyć na Dauna. Siedzący na słoniu mężczyzna zaś wydał polecenie do ataku. Momentalnie goryl zerwał się z miejsca i wykonując skok, z uniesionymi pięściami ponad głową wylądował pomiędzy gryzoniami. Zaczął machać masywnymi łapami we wszystkie strony, zabijając stworzenia, które usilnie starały się otoczyć przeciwnika. Daun obserwował całe to zajście z zachwytem na twarzy. Nie sądził, że golem będzie aż tak silny. Dopiero teraz zaczynał dostrzegać prawdziwą siłę ostatniego bossa. Szczęście jednak nie trwało długo. Spoglądając na minimapę, dostrzegł, że ilość szczurów rosła, zamiast się zmniejszać. Ku jego przerażeniu, gryzonie zaczynały się również wspinać po słoniu. Daun nakazał słoniowi je zablokować, na co ten posłusznie zaczął tupać masywnymi nogami i machać trąbą. Wściekłe szczury z oczami płonącymi czerwienią zaczęły ponownie wydawać z siebie piski. Daun wiedział, że było ich zbyt wiele. Zaczął się zastanawiać, czy nie było może innego sposobu na zaatakowanie ich. Czegoś, co pozwoli mu na atak o szerokim zasięgu. Nagle dostał olśnienia. Mężczyzna otworzył swój ekwipunek i rzucił w stronę goryla masywny blok, wytworzony za pomocą umiejętności. Nakazał swemu golemowi nim rzucić. Zdziwiony goryl wykonał polecenie, po chwili bombardując dość pokaźną ilość przeciwników. Pomysł Dauna zadziałał. Zadowolony nakazał słoniowi zbliżyć się do goryla, aby następnie przeskoczyć na jego ramię. Mężczyzna ponownie otworzył ekwipunek i umieścił w łapie stworzenia kolejny blok, po czym nakazał mu zmasakrować przeciwników. Goryl zamachnął się i cisnął bryłą w szczury. Daun zaczął podawać mu je na bieżąco, obserwując z satysfakcją, jak giną gryzonie. W międzyczasie wpadł na kolejny pomysł. Umieścił bloki na grzbiecie słonia i nakazał mu nimi rzucać za pomocą jego trąby. Używając minimapy, Daun obserwował, jak szeregi szczurów coraz bardziej się przerzedzają.
Okazało się, że walka z nimi nie była wcale tak ciężka, jak przypuszczał. Jednak z triumfalnej chwili wyrwało go powiadomienie o tym, że dungeon się resetuje. Ziemia zaczęła się trząść, szczury zaś rozpraszać z potwornym piskiem. Pokju zaczął się trząść, co nie umknęło uwadze Dauna, który zaczął się zastanawiać nad zachowaniem swojego przyjaciela, który podczas ostatniego resetu nie był tak przerażony. Daun zerknął na minimapę. Etap pierwszy robił się coraz ciemniejszy. Wszystkie obserwatoria zaczęły znikać, jednak te, które znajdowały się w Górach Śmierci, pozostały na swoim miejscu. Było tak, jak przewidywał. Reset nie ma wpływu na ten region. Po chwili dostrzegł coś jeszcze. Na granicy obszaru, w którym się znajdował, pojawiła się cała masa pomarańczowych kropek, sygnalizujących nadejście potworów. Daun zarządził odwrót. Słoń skrył się pod ziemią. Goryl zaś wspiął się na sam szczyt obserwatorium. Obserwując wszystko z góry, dopiero teraz do niego doszło, że był wcześniej w błędzie i to wcale nie było trzęsienie ziemi. Był to dźwięk potworów powracających z historycznych ruin. Daun postanowił nie przegapić szansy na podniesienie poziomu swoich umiejętności, co na ogół było dość ciężkie. Aktywował umiejętność rogatego dzika, która znajdowała się na 5. poziomie, i wytworzył 100 ziemnych cegieł. Daun zezwolił gorylowi, aby ten rzucał tyle, ile chce, aby tylko szczury nie mogły się wspiąć na górę. Obserwatorium było teraz wieżą pocisków. Daun wytworzył również inny blok, taki, który będzie w stanie unieść. Zaskoczone szczury spojrzały w górę. Cegły były ostatnią rzeczą, jaką widziały. Ataki Dauna i goryla uderzały niczym meteoryty, a gryzonie pozostawały bezsilne i nie miały jak się przed nimi chronić. Celem tej metody nie było zwykłe polowanie. Siła rogatego dzika była jedyną umiejętnością bojową Dauna, a ze względu na jej czas odnowienia wcale nie było tak łatwo podnieść jej poziom. Jednak tym razem było inaczej. Możliwość używania umiejętności w sposób ciągły przez długi czas z bezpiecznego miejsca był jego życiową szansą. Wściekłe szczury zebrały się w gromadę i spróbowały wspiąć się po wieży, przez co uniemożliwiały oddanie w nie strzału, ponieważ znajdowały się zbyt blisko obserwatorium. Daun postanowił powstrzymać ich postępy, dobywając z ekwipunku kilka kawałków mięsa. Planował wykonać jeden wielki atak i uciec. Jego plan zadziałał. Szczury rzuciły się za spadającymi kawałkami mięsa. Wtedy to Daun aktywował umiejętność bryły ziemi i wytworzył masywny blok pokryty kolcami i nakazał gorylowi to zakończyć. Golem posłusznie podniósł wytworzoną przez swego pana broń i cisnął nią w niczego nie spodziewające się szczury, miażdżąc je. Daun automatycznie został nagrodzony podniesieniem poziomu swoich umiejętności. Udało mu się zdobyć maksymalny poziom umiejętności bryłki ziemi i 7. poziom siły kolczastego dzika. Po osiągnięciu tego, co chciał, Daun postanowił się wycofać do swojej wygodnej bazy. To było wspaniałe zwycięstwo. Kiedy tylko znalazł się w podziemiu, stwierdził, że było bardzo cicho. Zaczął się zastanawiać, czy wszystkie szczury już odeszły. Zerknął na minimapę i dostrzegł na niej ugrupowania pomarańczowych kropek w poszczególnych miejscach. Wyglądało na to, że chowały się w jaskiniach. Biorąc pod uwagę ich liczbę, Daun przypuszczał, że miały wiele gniazd. Zapowiadało się na to, że powierzchnia będzie niebezpiecznym miejscem. Ta walka była jedynie bitwą obronną, skupioną wokół obserwatorium. Przy poruszaniu się dalej będzie zdecydowanie trudniej i bez względu na to, jak solidne są obserwatoria, jeśli zaatakuje ich cały rój, będzie po nich. Po tym przemówieniu Daun entuzjastycznie zaproponował dalsze kopanie, aby po chwili zagłębiać się jeszcze dalej w głąb podziemi. Kopał i kopał, aż zatrzymał się przy masywnym kamieniu, zastanawiając się nad tym, cóż to mogło być. Nieważne czego by próbował, głaz nie chciał zmienić swojego kształtu. Dostrzegając, że nie był już w stanie nic więcej z tym zrobić, postanowił powrócić na powierzchnię. Na górze było chłodno. Daun zauważył, że będzie ciężko przebyć długą drogę i powinni wybrać trasę, na której jest najmniej szczurów. Nawet jeśli nie mógł kopać głębiej, w dalszym ciągu był w stanie stawiać obserwatoria. Jednak nie zmieniało to faktu, że podziemia zostały zablokowane. Pozostanie na powierzchni może go narazić na natknięcie się na kolejne stado szczurów. Postanowił więc, że będzie potrzebować więcej golemów. Jako iż było już po resecie, boss powinien znów znajdować się na swoim miejscu w historycznych ruinach. Postanowił się tam udać. Po szybkiej wizycie, którą złożył ostatecznemu przeciwnikowi etapu pierwszego, Daun uformował kolejnego goryla. Podczas kiedy jego golem stawiał czoło bossowi, był w stanie z łatwością zbliżyć się do przeciwnika i odebrać mu rdzeń. Kiedy tylko ilość jego golemów się zwiększy, nie będzie musiał nawet kiwnąć palcem. Załatwią wszystko za niego. Teraz, gdy jego umiejętność bryły ziemi osiągnęła poziom mistrzowski,
Wytwarzane przez niego cegły stały się większe i zdecydowanie cięższe. Przy takiej wadze większość potworów nie będzie stanowić problemu, ale nigdy nie wiadomo, ponieważ być może gdzieś tam znajdował się przytłaczająco silny potwór. Z czasem dotkliwy chłód panujący w górach zaczął dawać się Daunowi we znaki, który trząsł się z zimna i kichał. Aby zapobiec uczuciu zimna, postanowił wydobyć z ekwipunku skórę kolczastego dzika i się nią otulić, dzięki czemu poczuł się troszkę lepiej. Nie tylko jemu było zimno. Zmarznięty Pok Q prędko wskoczył pod jego okrycie i przytulił się do niego. Był to niezwykle słodki widok. Daun nakazał swoim golemom zatrzymać się na chwilę. Kiedy jego twory przystanęły, zrobiło się zdecydowanie mniej wietrznie. Daun zaczął się zastanawiać, czy jeśli stworzy sufit, to czy nie zrobi się cieplej. Postanowił to sprawdzić. Nakazał swoim gorylom mieć oko na otoczenie, po czym przeszedł do działania i zaczął formować kształt z ziemi. Uznając, że jego twór powinien być nieco szerszy, zacisnął dłoń w pięść i użył swojej umiejętności. Wytworzony przez niego dach przypominający naleśnik był niezwykle cienki. Zrobienie tak cienkich rzeczy było wcześniej prawie że niemożliwe. Daun był w szoku. Powierzchnia była tak gładka, że aż zaczął się zastanawiać, czy nie można było uznać jego dzieła za ceramikę. Nagle jeden z palców Dauna spowodował powstanie pęknięcia. Najwyraźniej jego dzieło było zbyt cienkie, w konsekwencji czego jego trwałość była słabsza. Daun zauważył, że im szersza deska, tym powinna być grubsza. Inaczej była słaba. Takie myślenie sprawiło, że w jego głowie narodził się kolejny pomysł. Zaczął podejmować kolejne próby, dochodząc do wniosku, że doświadczenie było o wiele ważniejsze od intuicji. Po wielu podejściach w końcu mu się udało. Daun leżał na ziemi i dyszał, stukając palcem w swoje dzieło. Zastanawiał się, czy nawet jeśli sufit był wytrzymały, nie będzie problematyczne, jeśli się zawali. Momentalnie dostał oświecenia. Jeśli zadaszenie będzie miało kształt łuku, wytrzyma własny ciężar i lepiej ich osłoni. Daun dodał kilka ościeżnic do konstrukcji. Następnie goryl ostrożnie umieścił zadaszenie na grzbiecie słonia. Mężczyzna od razu wskoczył do zagłębienia, które wytworzył, aby sprawniej transportować różne rzeczy, i położył się na plecach. Było przyjemnie, jednak nie nacieszył się tym długo. Do jego głowy zawitał kolejny pomysł. Daun zaczął się zastanawiać, czy nie powinien stworzyć również ścian, aby zablokować potwory, ponieważ tak czy inaczej nie mógł skryć się pod ziemią. Stwierdził więc, że powinien sprawić, aby poruszanie się po powierzchni było łatwiejsze. Po wyskoczeniu ze słonia znów było mu strasznie zimno, nie było więc innej opcji. Musiał stworzyć pomieszczenie z ogrzewaniem. Zaczął więc rzeźbić w brzuchu słonia. Po kilku godzinach ciężkiej pracy z trąby słonia buchnął dym. Daun udoskonalił swego golema, wytwarzając na jego grzbiecie ogrzewany pokój. Wnętrze konstrukcji było podzielone na 3 pomieszczenia. Pomieszczenie z piecem, które ogrzewa pokój ciepłem wytworzonym z ognia. Toaleta, z której ścieki wypływały poprzez dziurę w tyłku słonia. Oraz gabinet, na środku którego leżał kot ze skóry dzika. Daun stworzył również system ogrzewania podłogowego, który miał swoje ujście poprzez trąbę słonia. Jego kreatywność została oczywiście nagrodzona kolejnym osiągnięciem. Minęły 2 miesiące. Przewodnik gapił się w pozostałości po ziemnym golemie z otwartym pyszczkiem. Gracze zaś siedzieli na szczątkach ostatniego bossa i narzekali. Biały królik był załamany. Nie było dobrze. Jeśli jego przełożeni się o tym dowiedzą, będą kłopoty. Daun w tym czasie kontynuował swoje poczynania w Górach Śmierci, żałując, że nie było nikogo w pobliżu, aby mógł się pochwalić swoją armią, w skład której wchodził słoń, 4 goryle i Pok Q. Mała armia przemierzała Góry Śmierci, poruszając się gęsiego jeden za drugim. Słoń stał na jej czele. Daun wyglądał przez okno pomieszczenia, stwierdzając, że nie dostrzega żadnych potwornych szczurów, czego przyczyną zapewne była wysokość, na której się znajdowali. W takim tempie bez przeszkód dotrą na szczyt. Daun pozwolił sobie wyskoczyć z golema, aby przez chwilę pozachwycać się widokiem. Po niedługiej chwili jego uwagę przykuła niewielka twierdza, znajdująca się nieopodal. Nie potrafił pojąć, czemu stały przed nim historyczne ruiny, skoro znajdował się w Górach Śmierci. Zdecydowanie nie powinno ich tu być. Daun zaczął również zastanawiać się nad ich nazwą, o której nie myślał zbyt wiele, od czasu, gdy królik po prostu tak je nazwał. Skoro konstrukcja nosiła miano historycznych ruin, w takim razie musiała powstać w odległej przeszłości. Zaczął się zastanawiać, czy to możliwe, że te historyczne ruiny były już obecne na tym świecie na długo przed rozpoczęciem gry. Daun prędko zauważył, że nie zdobędzie odpowiedzi od stania i gapienia się na nie, postanowił więc ruszyć naprzód i zbadać temat. Posiadał aż 5 golemów, nie miał więc o co się martwić.
Pokonując schody, jego uwagę przykuła statua, której nigdy dotąd nie widział w północnych historycznych ruinach. Gargulec wyglądał, jakby był stworzony z kamienia i miał dziwne kolory. Był dobrze wykonany. Kiedy tylko Daun odwrócił wzrok od kamiennego stwora, ten gwałtownie poruszył się, wbijając zęby swego trójzęba w stopień, znajdujący się tuż przed jego nosem. Przerażony upadł na ziemię, jego rudy przyjaciel zaś aż cały się najeżył. Statua ożyła i wzbiła się ponad ziemię. Daun był zszokowany całym tym zajściem. Nie potrafił też pojąć, jakim cudem statua była w stanie latać, jednak rozumiał jedno. Zaraz będzie martwy. Bestia o ślepiach płonących na fioletowo zanurkowała, lecąc prosto na niego. Daun nakazał swym golemom zatrzymać przeciwnika, na co 3 goryle od razu posłusznie rzuciły się do walki. Gargulec wykonał szybkie cięcie za pomocą swej broni, pozbawiając jednego z golemów ręki. Następnie wykonał fikołek w powietrzu, unikając ataku pozostałej dwójki, w konsekwencji czego goryle zderzyły się ze sobą. Bestia uderzyła swym masywnym ogonem w głowę golema, roznosząc ją na kawałki. Gargulec był silny. Uwadze Dauna nie umknęło to, że jego goryle zaczynały się regenerować. Postanowił kupić im trochę czasu. Wytworzył blok z ziemi i nakazał słoniowi nim rzucić. Golem posłusznie wykonał polecenie, ciskając cegłą prosto w plecy przeciwnika. Jednak ten prędko pojął, co się działo i osłonił się skrzydłem. Kiedy tylko kurz opadł, Daun zauważył, że pozostało ono w nienaruszonym stanie. Zaczął się zastanawiać, czy ziemia będzie w ogóle w stanie wygrać z kamieniem, bez względu na to, jak mocno ją zbryli. Nawet jeśli pozostawało to i tak jedyną rzeczą, jaką był w stanie teraz zrobić. Daun posłał w stronę gargulca kolejną cegłę i zarządził atak. 3 goryle rzuciły się na gargulca, chwytając go z dosłownie każdej strony. Sprytna bestia zawirowała, prędko pozbywając się przeciwników. Daun liczył na to, że jeśli jego golemy zaatakują go razem, to coś tym osiągnie. Jednak gargulec strząsnął je z siebie bez najmniejszego problemu. Zaczynało do niego dochodzić, że nie był w stanie już nic więcej zrobić. Wtedy to goryl numer 4 rzucił się na przeciwnika i złapał go w silny uścisk. Daun nakazał pozostałym się wycofać. Golemy posłusznie ruszyły schodami w dół, opuszczając historyczne ruiny. Chwilę potem, w Górach Śmierci niedaleko szczytu, przystanął Daun wraz ze swoimi golemami. Był zdziwiony tym, że gargulec zrezygnował z pogoni za nimi. Ataki jego armii zupełnie nic mu nie robiły, to był cud, że stracił tylko jednego goryla. Daun zaczął się zastanawiać, co było nie tak z tymi ruinami. Statua, z którą się starli, nie była potworem, ponieważ minimapa nie pokazywała go na czerwono. A ponieważ było to poza etapem, nie powinien być to żaden boss. Kto by pomyślał, że po tym jak zdołali ominąć potworne szczury, na ich drodze stanęły ruiny. Te historyczne ruiny musiały być powodem, przez który szczury nie zapuszczały się na ten teren. Daun był pewny, że za tym wszystkim stał jakiś sekret. Postanowił, że musi się tego dowiedzieć, za wszelką cenę. Miesiąc później, w połowie drogi do Gór Śmierci w tej krainie pełnej głazów i skał żył pewien kamieniarz. Daun siedział przy potężnym głazie z młotkiem w dłoniach i kawałkiem suszonego mięsa w ustach. W pewnym momencie zdenerwowany mężczyzna poderwał się z miejsca, wypuszczając młot z dłoni i złapał się za głowę, krzycząc, że to nie było to. Golemy i Pok-Kyu przyglądali mu się z zakłopotaniem, podczas kiedy zaczął mówić sam do siebie, aby nieco ochłonąć i nie stracić cierpliwości. Uleganie złości równało się z przegraną. Po skosztowaniu porażki z rąk nieznanego stworzenia, Daun intensywnie przygotowywał się do zemsty, jednak aby lepiej zrozumieć, czym były jego przygotowania, musimy się cofnąć w czasie o miesiąc. Daun znajdował się w lesie wraz z Pok-Kyu, który wiernie siedział na jego ramieniu. Mężczyzna znalazł samotnie leżący na ziemi metalowy młot. Zaczął się zastanawiać, czy ktoś nie upuścił go przez przypadek. Choć zapuścił się w te rejony jedynie po to, aby stworzyć więcej golemów, zdobył nieoczekiwaną nagrodę. Ziemia nie może wygrać z kamieniem. Była to brutalna prawda, której nauczył się podczas ostatniej bitwy. Potrzebował więc broni wystarczająco silnej, aby była w stanie konkurować z kamienną statuą. Daun zastanawiał się, czy nie było możliwości wykorzystania golemów w walce, a odpowiedzią, na którą wpadł po namyśle, było wręczenie golemom broni. Dlatego też Daun był bardzo podekscytowany, że znalazł ten młot. Z czasem niestety okazało się, że metalowy młot nie był dobrą golemową bronią. Daun wodził dłonią po kamieniu, który zdawał mu się być podobnym materiałem do tego, z którego był wykonany gargulec. Postanowił dokonać na nim próby i wydobył z ekwipunku metalowy szpikulec. Mężczyzna przystawił kolec do kamienia i zaczął uderzać o niego młotem. Jego zastosowanie jako narzędzia było znacznie lepsze.
dlatego młot znaczył znacznie więcej niż zwykła broń. Jego zestaw umiejętności polega na produkcji i wytwarzaniu rzeczy. Daun otarł pot z czoła, przyglądając się swojemu dziełu, zastanawiając się, czy było wystarczająco dobre i czy zdoła wykonać topór. Nie miał doświadczenia w pracy przy kamieniu, użył czystego wysiłku i skupienia i poświęcił cały miesiąc na rzeźbienie. Zamierzał wyposażyć każdego golema w 2 topory. Posiadał na razie 5, więc musiał stworzyć jeszcze 3. Za każdym razem, gdy machał młotem, od kamienia odpadał pojedynczy kawałek wielkości ziarna. Myślenie o tym tylko go męczyło. Daun zbliżył się do potężnego głazu i uderzył w niego za pomocą żelaznego kolca i młota. Momentalnie rozbłysło oślepiające światło, które oznaczało nagrodzenie gracza osiągnięciem. Daun został mistrzem rzeźbienia w kamieniu, przypomniało mu to czasy, jak otrzymał umiejętność zbrylania ziemi. Pragnął przetestować swoją nową umiejętność. Zastanawiając się, jak to zrobić, położył dłoń na kamieniu i wypowiedział jej nazwę. Jednak nic się nie stało. Postanowił więc uderzyć w niego pięścią, co niestety poza bólem nie przyniosło żadnych rezultatów. Daun chwycił za młotek i ponownie wypowiedział nazwę umiejętności, po chwili uderzając w kamień. Jego cel złamał się na pół. Daun był zachwycony osiągniętym rezultatem. Kamień złamał się z łatwością. Dodatkowo mężczyzna wcale nie musiał wkładać w to dużej ilości siły. Ciężkie dni zaczęły przelatywać mu przed oczami. Ta umiejętność była wspaniała i bardzo ułatwiała mu pracę. Każda kolejna próba rozbicia kamienia kończyła się sukcesem. Daun postanowił więc przetestować ją na czymś o znacznie większych gabarytach. Mężczyzna zbliżył się do masywnego kamienia i uderzył w niego młotem. Uderzenie spowodowało pojawienie się kilku pęknięć na powierzchni głazu, jednak nie było w stanie przełamać go w pół. Jedno uderzenie zdecydowanie nie wystarczyło i było potrzeba ich znacznie więcej. Daun postanowił więc skupić się na produkcji toporów. Dzięki nabytej umiejętności czas produkcji znacznie się skrócił i wytworzenie jednego topora zajmowało mu jedynie godzinę. Ostatecznie zakończył swoją pracę. 8 idealnie wyrzeźbionych toporów stało przed nim. Po przetestowaniu umiejętności na przeróżne sposoby, Daun był w końcu w stanie scharakteryzować jej możliwości. Po pierwsze, musiał uderzać czymś, co było twardsze niż kamień. Po drugie, im cięższym narzędziem wymachuje, tym łatwiej kamień pęka. Po trzecie, jest w stanie nadzorować kierunek, w którym kamień pękał. Daun postanowił przetestować, co się stanie, jeśli uderzy w kamień bez szpikulca. Chociaż się złamał, po prostu został roztrzaskany w miejscu uderzenia bez żadnych kierunków. Proces ten jest powolny i niezbyt wydajny, a na ziemi pozostaje cała masa połamanych kawałków. Daun uderzył w pozostałości, które spoczywały na ziemi po eksperymencie, w konsekwencji czego rozpadły się na jeszcze mniejsze kawałki. Kontynuował katowanie fragmentów kamienia, aż nie został zmielony na drobny mak. Na tym etapie przypominało to bardziej piasek niż kamień. Daun wyciągnął dłoń do kubki drobinek i użył umiejętności zbrylania ziemi. Ku jego uciesze to zadziałało. Momentalnie pył uformował się w cegłę, która widniała w jego ekwipunku pod nazwą cegły piaskowej. Ponieważ materiał był taki sam, był tak samo twardy, jakby znów stał się kamieniem. Daun postanowił, że będzie łamać kamienie w taki sposób i odtwarzać je, zastanawiając się przy okazji, jak bardzo umiejętność ulegnie zmianie, gdy osiągnie jej najwyższy poziom. Daun trzymał w dłoni patyk, za pomocą którego rozrysował na ziemi plan działania. Przeciwnik był tylko jeden, jednak jeśli jego jednostki będą walczyć 1 na 1, bez wątpienia polegną. A ponieważ wróg może latać, trudno będzie znaleźć przewagę środowiskową na otwartym polu. Jeśli starcie zamieni się w walkę czołową, mają szansę, ale jeśli gargulec ucieknie w niebo, nie miał pewności, co z tego wyjdzie. Stosowanie swojej nowej umiejętności na bestii było trochę zbyt niebezpieczne, cóż więc mógł uczynić, aby z łatwością się do niego zbliżyć? Daun stwierdził, że skoro nie ma rozwiązania, to być może powinien powrócić do kopania tuneli, skoro nawet nauczył się, jak rzeźbić w kamieniu. Prędko jednak odrzucił tę wizję. Z jego aktualnym poziomem umiejętności zajęłoby mu to rok. Daun przyglądał się swoim rysunkom, wtedy to do głowy wpadł mu nowy pomysł. Oryginalnie projektował swoje golemy w postaci słonia, jednak ponieważ sytuacja tego wymagała, stworzył goryla. Tym, czego potrzebował w tym momencie, była mobilność, aby z łatwością mógł zwalczyć swego wroga. Potrzebował więc stworzyć golema, który będzie posiadał ten rodzaj mobilności. Pokju przyglądał się jego rysunkom, patrząc na Dauna pytająco. Mężczyzna prędko uraczył swego przyjaciela odpowiedzią, oświadczając mu, że idą stworzyć mu nowe rodzeństwo. Kamienny gargulec, dzierżący trójząb, stał dumnie na straży historycznych ruin.
Kiedy tylko nieproszeni goście zaczęli się zbliżać do konstrukcji, bestia ożyła. Oczy stworzenia zapłonęły na fioletowo. Trójząb zaś został skierowany w stronę Dauna i jego małej armii. Gargulec wzbił się w powietrze. Uformowane na nowo golemy zaś parły przed siebie w swej formie, posiadającej wysoką mobilność. 4 jednostki centaurowych golemów pozostających w formacji, a za nimi podążał Daun na swoim nowym golemie do jeżdżenia w formie strusia z wiernym po Q na ramieniu. Z powodzeniem zdołał stworzyć kawalerię, dzięki swojej niesamowitej umiejętności zbrylania ziemi. Kto by pomyślał, że może uformować ziemię w dowolną formę tak długo, jak tylko trzyma na niej dłonie. Daun odstawił oryginalne struktury golemów na bok. Na wypadek, gdyby jeszcze kiedyś ich potrzebował, wystarczyło ponownie wetknąć w nie rdzeń. Gargulec zaryczał złowrogo, jednak Daun ani trochę się go nie bał. Centaury zajęły miejsce przed 4 głazami. Ich pan nakazał im je podnieść, tak też uczyniły. Chcąc coś przetestować, nakazał nimi cisnąć prosto w gargulca. Przeciwnik zawirował z łatwością, omijając 3 pociski. Na szczęście ostatni zdołał go sięgnąć. Kamienna bestia otrzymała obrażenia, co z łatwością można było zauważyć po spękanym skrzydle. Mało tego, statua nie posiadała umiejętności pozwalającej jej na regenerację, co oznaczało, że nie posiadała rdzenia. Byli w stanie to wygrać. Daun zasilił swoją armię kolejną porcją głazów. Centaury zaczęły rzucać nimi w przeciwnika, skutecznie łamiąc jego trójząb. Bestia nagrodziła za to golema przecięciem w pół, oddzielając tors od tułowia. Daun nakazał wycofać się numerowi 1 i 4, zaś numery 2 i 3 miały kontynuować atak. Wykorzystując funkcję odzyskiwania golemów na swoją korzyść, atakowali w 2-osobowych oddziałach. Wydając precyzyjne rozkazy, byli też przygotowani na nieoczekiwane sytuacje. Cała ta bitwa była możliwa, ponieważ Daun kontrolował golemy o dużej mobilności. Bez względu na to, jak silny był gargulec, nie był w stanie poradzić sobie z niekończącymi się atakami, a Daun, który szukał słabych punktów, doskonale widział, jak bestia słabnie. Kiedy tylko przeciwnik zbliżył się do ziemi, Daun nakazał go pochwycić. Centaury posłusznie złapały bestię za stopę. Wtedy to Daun dziko zaszarżował na gargulca, przypominając sobie słowa Seong-Woo, aby najpierw zniszczyć dolną równowagę przeciwnika. Mężczyzna wzbił się w powietrze i nakazał swoim golemom ciągnąć bestię w dół. Tak też zrobiły, zaczęły ściągać gargulca na ziemię. Daun wybił się z konstrukcji stworzonej z cegieł, otworzył ekwipunek i przeszedł do masowego uwalniania potężnej ilości ziemnych cegieł, które bezlitośnie zasypywały i przygniatały ciało gargulca. Daun chciał wetknąć jedną z nich prosto w paszczę przeciwnika, jednak ten przegryzł ją za pomocą jednego kłapnięcia. W takim wypadku Daun postanowił poczęstować go cegłą piaskową, której, tak jak się spodziewał, bestia nie była w stanie przegryźć. Mężczyzna pochwalił całą swoją armię, dobywając młota. Następnie zamachnął się nim i zastosował na gargulcu swoją najnowszą umiejętność rzeźbienia w kamieniu. Statua zastygła w bezruchu. Umiejętność Dauna, pozwalająca mu rzeźbić w kamieniu, wskoczyła na 4. poziom. Udało im się pokonać bestię. Biały królik był przerażony. Nawiedził go pawian, który był przewodnikiem etapu 2. Gryzoń skłonił przed nim głowę i powitał go, zastanawiając się, dlaczego ten brzydki drań w ogóle tu był. Istniała pewnego rodzaju hierarchia między przewodnikami. Im większą liczbą dungeonów zarządzali, tym wyższa była ich ranga. To też dlatego, że pawian był opiekunem 2 dungeonów, jego stopień był wyższy od królika. Ponadto w porównaniu z bezimiennym królikiem, pawian był imiennym przewodnikiem. Biały królik zapytał swojego gościa, z jakiej przyczyny postanowił przybyć do tego skromnego miejsca. Ten zaś zapytał, czy Gryzoń aby na pewno właściwie wykonuje swoją pracę ostatnimi czasy. Królik odparł, że pracuje pilnie jak zawsze, jednak pawian nie był zadowolony z jego odpowiedzi. Zaczął go naciskać. Czy na pewno tak było, albowiem zaobserwował, że ilość ocalałych, którzy wchodzili na jego etap, podwoiła się. Dopytywał go, jak bardzo musiał zaniedbywać swoją pracę, skoro jego wydajność spadła w ten sposób. Biały królik uważał swego rozmówcę za idiotę. To też był pewien, że ten się nie zorientuje. Zamiast tego jednak odparł, że od tej pory będzie pracował znacznie ciężej i że wcale się nie obijał. Przyczyną był błąd, który wciąż ujarzmiał bossa. Pawian oskarżył go o kłamstwo. Daun stwierdził, że cegły wciąż mogą mu się jeszcze przydać, dlatego postanowił przechować je w swoim ekwipunku. Umiejętność rzeźbienia w kamieniu podniosła się z poziomu 1, aż na 4 przypuszczał, że przyczyną było to, że gargulec był jednym wielkim głazem. Było to jak najbardziej zrozumiałe. W końcu to był niesamowity przeciwnik. Byłoby wspaniale, gdyby posiadał też rdzeń.
Jednak jeśli tak by było, posiadałby umiejętność pozwalającą mu na regenerację, a wtedy nie zdołałby go pokonać. W każdym razie, nigdy nic nie wiadomo. Z takim oto podejściem Daun uderzył w pozostałości po statule za pomocą swej nowej umiejętności. Był zaskoczony jej efektywnością, jednak ostatecznie niczego nie odnalazł w szczątkach głowy gargulca. Tak czy siak, pocieszał się faktem, że udało mu się wznieść swoją umiejętność na wyższy poziom. Daun ukrył dłonie w kieszeniach i wbił wzrok w znajdującą się przed nim konstrukcję, której bestia broniła do ostatniego tchu. Pamiętał, jak królik nazwał to miejsce końcem świata, postanowił więc zbadać sekrety, jakie kryły te ruiny. Kto wie, być może później odkryje kolejną z nich. Parł więc przed siebie wraz ze swoją armią. Wchodząc do wnętrza budynku, Daun zwrócił uwagę golemowi numer 3, że ten zbytnio zostaje w tyle, a przecież mieli pozostać w formacji. Centaur posłusznie nadgonił tempo, dając mu po swojemu znać, że zrozumiał. Daun zaś zatrzymał się na chwilę, zdumiony tym, co właśnie zobaczył. Dociskany przez pawiana królik grał tak, jakby wszystko było w jak najlepszym porządku. Jednak opiekun drugiego etapu nie pozwolił robić z siebie głupca. Zauważył to. Doskonale wiedział o wyrzutku, który uniknął swego losu. Uszy królika opadły w dół, tylko i wyłącznie po to, aby za chwilę stanąć dęba. Był przerażony faktem, że najgorsza możliwa osoba wiedziała o tym, że jego błąd spowodował usterkę. Daun zasłaniał nos dłonią, oczyszczając powietrze za pomocą wolnej ręki. Po Q zaś rozglądał się wokół z zachwytem. Znajdowali się w otoczeniu całej masy kości, od których ciągnął odór. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, o co chodziło z tymi wszystkimi kośćmi, prąc przed siebie w głąb konstrukcji. Daun nie mógł w to uwierzyć, jak wiele zwłok gniło w tym miejscu. Postanowił więc na wszelki wypadek zachować ostrożność. Niczym na zawołanie, golem idący przodem aktywował pułapkę, znajdującą się w jednej z kamiennych płyt na ziemi. 2 strzały przebiły jego głowę. Daun i Pok Q aż się najeżyli. Wyglądało na to, że przejście było usiane pułapkami. Na całe szczęście znajdowali się w środku formacji, a golemy nie mogły zostać ranne ani kontuzjowane. Kontynuowali wędrówkę w głąb historycznych ruin. Golemy przyjmowały na siebie wszystkie pułapki i oczyszczały drogę, niszcząc ściany, z których wylatywały strzały. Kiedy ciała golemów były dosłownie usiane strzałami, Daun zarządził postój i zaczął oczyszczać centaury ze wszystkich pocisków, które przyjęły. Kiedy golemy wraz z Pok Q napinały mięśnie, regenerując się, Daun badał wzrokiem strzałę, która niemalże się rozpadała. Jednak to nie było wszystko. Zamiast wrzącego oleju, z kotła wylewał się twardy olej w stanie stałym, a magiczne kręgi nie aktywowały się przez mech, który je obrósł. Daun zaczął się zastanawiać, od jak bardzo dawna to miejsce pozostawało opuszczone. Nagle Pok Q zaczął biegać w kółko. Był dziwnie ożywiony. Daun zapytał go, o co chodzi. Wiewiórka w odpowiedzi popędziła przed siebie, wskakując w szczelinę znajdującą się w ścianie. Mężczyzna natychmiast nakazał centaurom zburzyć ścianę. Golemy posłusznie wykonały rozkaz, ich twórca zaś obserwował to, w głębi ducha ciesząc się, że nie byli jego wrogami. Gdy tylko ściana runęła, oczom Dauna ukazał się Pok Q, wskazujący łapką na masywne drzwi, które znajdowały się tuż za nim. Wyglądało to jak pomieszczenie, w którym znajdował się boss, jednak powinien on być martwy. Daun aktywował umiejętność rogatego dzika i pchnął drzwi. Kiedy tylko wrota stanęły przed nimi otworem, ich oczom ukazał się potężny szkielet smoka. Pok Q był oczarowany, aż ślinka pociekła mu z pyszczka. Pragnął pożywić się kośćmi bestii, jednak jego ludzki przyjaciel powstrzymał go od tego, twierdząc, że jest to niebezpieczne. Teraz już wiedział, że Pok Q wcale nie szukał tych drzwi, a jedynie kości. Nie mieli pojęcia, co może się wydarzyć, dlatego też nakazał wejść swym golemom do środka, w międzyczasie ściskając miłośnika kości w garści. Pok Q było niezwykle przykro. Miał ochotę skosztować stojącego przed nimi okazu, który z bliska wyglądał jeszcze bardziej imponująco. Po chwili uwagę Dauna przykuło coś, co wyglądem przypominało jakiś grobowiec. Było na nim coś napisane. Daun nachylił się nad nieznanymi mu znakami. Wtedy to nagle błysnęło z nich światło, które oślepiło go na chwilę. Zaskoczony wypuścił Pok Q z ręki i zasłonił oczy dłońmi, upadając na ziemię. Zaczął się zastanawiać, czy przez przypadek nie była to pułapka. Wtedy to światło uformowało się w tabliczkę, litery zaś przybrały formę, którą był w stanie przeczytać. Został powitany i nazwany zakwalifikowanym. Daun nie miał pewności, czy te słowa były kierowane do niego. Odpowiedź z potwierdzeniem nastąpiła niemalże natychmiast. Daun pochwycił za młot i żelazny szpikulec.
rozglądając się nerwowo wokół siebie, wykrzykując pytania o to, kim był jego rozmówca oraz gdzie się ukrywał. Okazało się, że był to zarządca Smoczej Kaplicy, kości zaś były właścicielem tego miejsca. Był to smok życia, RTA, który w chwili obecnej pozostawał w stanie hibernacji, choć zdaniem Dauna wyglądał, jakby spał wiecznie, czemu zarządca zaprzeczył. Dla smoka z życiem wiecznym śmierć jest tylko chwilowym snem. Obecnie Lord RTA przegrał wielką wojnę i wyczerpał swoje siły życiowe, co według Dauna w dalszym ciągu było jednoznaczne ze śmiercią. Zrobiło mu się szkoda zarządcy, albowiem myślał, że ten nie potrafi zaakceptować faktu, iż jego pan zginął. Na jego twarzy zagościł smutek, za co został upomniany, aby nie robił takich min, ponieważ smok naprawdę wciąż jeszcze nie umarł. Daun postanowił więc udawać, że mu wierzy. Według zarządcy, dopóki ta świątynia stoi, Lord RTA jest niezniszczalny, a zmartwychwstanie smoka jest powodem istnienia tego sanktuarium. Daun zapytał więc, dlaczego w takim razie wciąż nie został wskrzeszony. Zarządca twierdził, że przyczyną było to, że jego siła życiowa sięgnęła dna. Daun nie powstrzymał się przed niemiłym komentarzem i stwierdził, że wszystkim innym nie udaje się ożywić innych z tego samego powodu, co jego rozmówca uznał za niegrzeczne i gdyby nie był zakwalifikowanym, użyłby go jako ofiarę. Daun jednak w dalszym ciągu nie pojmował, co oznaczało całe to, że był zakwalifikowany. Zarządca wyjaśnił mu więc, że jest istotą, która pokonała wszystkie smocze próby, które zostały zorganizowane w celu sprawdzenia kwalifikacji, aby spotkać Lorda RTA. Dlatego właśnie został zakwalifikowanym. Daun nie przypomniał sobie, aby pokonał jakiekolwiek smocze próby. Dopiero po chwili przypomniał sobie, jak stoczył bój z gargulcem i jak ciężkie były przygotowania do niego, a za te wszystkie trudy miał odziedziczyć smoczą świątynię. Daun nie potrafił jednak pojąć, jakie niby miałby korzyści z odziedziczenia tego miejsca. Czuł się tak, jakby miał zostać nieodpłatną siłą roboczą, czym zdecydowanie nie był zainteresowany. Zarządca oświadczył mu, że wkrótce umrze, czym w opinii Dauna jedynie próbował wzbudzić w nim współczucie. Rozumiał jego sytuację, jednak nie planował tkwić w takim miejscu jak to i wbrew pozorom był naprawdę zajętą osobą. Na zapytanie, z jakiego powodu odrzuca tę chwalebną pracę, odparł z przekonaniem, że aby odszukać swoich kompanów, jednak po chwili zawahał się i udzielił zupełnie innej odpowiedzi, którą był dom. Dom, jego oryginalny świat, za którym tak bardzo tęsknił. Robił wszystko, co mógł, aby przetrwać w tej opustoszałej, nieznanej krainie, w którą został wrzucony. Emocje, o których z wielkim wysiłkiem próbował zapomnieć, powróciły i wstrząsnęły jego sercem. Zarządca poinformował go zaś, że jeśli właśnie to było jego celem, to w takim razie był inny powód, przez który powinien odziedziczyć świątynię smoka. W momencie, w którym zostanie właścicielem świątyni, będzie zdolny do korzystania ze smoczej władzy, która zawiera moc niezbędną do osiągnięcia jego celu – zdolność instalacji bramy. Daun leżał na ziemi z rękami założonymi za głowę. Spokojnie układał myśli jako nowy władca historycznych ruin. Zarządca objaśnił mu, że nie ma miejsca, do którego nie mógłby się dostać za pomocą bramy. Nawet różne wymiary były dostępne. Jednak instalując bramę, musi wydać dużo energii życiowej. Im dalej jest cel podróży, tym więcej energii potrzebuje. Sama energia życiowa zaś była ofiarą. Według poprzedniego zarządcy świątyni należy złożyć ofiarę, aby zebrać energię życiową i użyć autorytetu smoka. Najwyraźniej zarówno istoty żywe, jak i przedmioty nienarodzone posiadają w sobie energię. W tym momencie Daun zrozumiał, że to coś wcale nie jest nagrobkiem, ale ołtarzem. Postanowił więc dokonać testu i postawił na nim kawałek mięsa, który momentalnie został pochłonięty. Zarządca dokładnie sprecyzował, co to było za mięso, z jakiej partii ciała i w jaki sposób zostało przyrządzone. Jednak nawet jeśli było ono dobrej jakości, nie może użyć władzy za pomocą prostego kawałka mięsa. Daun otworzył więc ekwipunek i zasypał ołtarz całą kupą mięsa. Zarządca był zaskoczony. Pozwolił sobie zbadać Dauna, oczywiście za jego uprzednią zgodą. Teraz zaczynał wszystko rozumieć. Mężczyzna był egzystencją, która została już przedstawiona jako ofiara, a jego okno stanu jest znakiem, który smok śmierci graweruje na swoich ofiarach. Daun był w szoku. Wygląd jego okna statusu się nie zmienił, ale miał nadzieję, że znak ofiary zniknął. Nie mógł w to uwierzyć, że miał na sobie taki znak. Zaczął się zastanawiać, czy w takim razie oznaczało to, że Seung-Woo i inni też byli ofiarami. Daun zgodził się, aby zostać panem ruin, ponieważ zarządca powiedział, że wymarze to znak ofiary, dzięki czemu dodatkowo zdobył autorytet smoka, którego zawartość była bardzo atrakcyjna. Potrafił instalować pułapki
instalować przestrzenne drzwi i przywracać rzeczy do pierwotnego stanu. Daun wywołał Alfę, aby zapytać, czy jeśli złoży ofiarę i zainwestuje energię życiową w umiejętność, to czy będą rozwijać się i rosnąć, na co zarządca przytaknął. Daun postanowił, że nawet jeśli to będzie dungeon, bądź ruiny, smok życia, a nawet smok śmierci, użyje ich wszystkich, aby zrealizować swoje cele. Jego następnym krokiem, który chciał podjąć, było przyniesienie potężnej ilości ofiar. Jego ważne postanowienie przerwał zarządca, proszący o to, aby powstrzymał Pok-Kyu przed jedzeniem kości Lorda Ertyja. Biały Królik nie był w stanie uwierzyć własnym uszom. Został zdegradowany. Zadowolony pawian poprawił swój cylinder, przypominając mu, że wszyscy uczestnicy są jedynie ofiarami smoka śmierci, a w momencie, w którym pozwolił jednej z nich uciec, zawiódł jako przewodnik. Po to właśnie przybył, aby pozbawić go wszelkich uprawnień i przejąć etap pierwszy. Małpa oświadczyła, że od tej pory jest oficjalnie odpowiedzialny za ten obszar i królik ma zejść z jego oczu. Zszokowany gryzoń odparł na to, że to miejsce jest jego domem, gdzie w takim razie miałby się niby udać. Pawian zaś nakazał mu odszukać i schwytać wyrzutka, aby następnie sprowadził go przed jego oblicze. Jego zdaniem wszelkie błędy powinny zostać usunięte, dlatego więc po ponownym oznaczeniu wyrzutka za pomocą znaku pozbawi go życia. Miała to być ostatnia misja Białego Królika, albowiem według domyśleń stworzenia o białym futerku jego również planował zabić. W tym samym czasie Daun dowiedział się od zarządcy, że jeśli będzie chciał powrócić do domu, będzie musiał znaleźć następcę, który zajmie jego miejsce i przekazać mu świątynię. Używając wymówki, którą było poszukiwanie następcy, Daun wyrwał się z tego miejsca. Nie mógł porzucić Sungwu i pozostałych, poza tym wciąż był ciekawy, co znajduje się za Górami Śmierci. Następnego dnia w Górach Śmierci zdegradowany przewodnik przemierzał nieznane mu tereny w poszukiwaniu Dauna. Biały Królik podążał szlakiem obserwatoriów, które Pan Błąd pozostawił po sobie. Daun obserwował ołtarz ze skrzyżowanymi rękami. Płonęła na nim dość pokaźna ilość mięsa. Ofiara była wystarczająca. Postanowił więc użyć pierwszej z 3 umiejętności, które nabył, i zainstalować bramę. To tyle, jeśli chodzi o część 3. Skomentuj poniżej część 4, jeśli chcesz, żebym zrobił kolejną część. Podziel się też tym filmem ze znajomymi i subskrybuj, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.